Czyli mówiąc krótko, zaczynamy. Okej, no to witam wszystkich. Ja nazywam się Jarek Grzelak, jestem technicznym menedżerem produktu w firmie N-Computing, czyli stanowię swego rodzaju interfejs pomiędzy naszym działem sprzedaży, a poprzez nich naszymi klientami, a osobami, które w firmie zajmują się rozwojem produktów, czyli moim zadaniem jest tworzenie specyfikacji dla naszych deweloperów po to, żeby te produkty, które dostarczamy, no, spełniały wymagania czy oczekiwania naszych klientów. Razem ze mną są na linii moi koledzy, którzy właśnie odpowiadają za sprzedaż w Europie i techniczne wsparcie sprzedaży, Jürgen Graf i Mirko Lezac. Jako że niestety ich polski nie jest za dobry, ja zostałem poproszony o zrobienie tej prezentacji w języku właśnie polskim. Nawiązując do poprzedniej prezentacji z końca listopada, może kilka słów na temat samej firmy N-Computing na początek. Jesteśmy firmą, która istnieje na rynku od ponad 20 lat i zajmujemy się rozwiązaniami służącymi do wirtualizacji komputerowych stanowisk pracy. Mamy rozwiązania zarówno software'owe, jak i sprzętowe. No, dzięki temu, że tak długo na rynku działamy, szacujemy, że około 5 milionów naszych urządzeń działa u klientów w ponad 100 krajach świata i że dziennie nawet 20 milionów użytkowników może korzystać z naszych technologii. Dzieje się to dzięki temu, że znaczną część naszego rynku stanowi rynek edukacyjny, gdzie często w szkołach nasze urządzenia są wykorzystywane przez wielu różnych użytkowników dziennie. W globalnym rankingu dostawców rozwiązań typu cienki klient jesteśmy na pozycji 4, natomiast na pewnych rynkach, w szczególności w Azji, a w szczególności w Indiach, jesteśmy nawet numerem 1. To dzięki temu właśnie, że tam były duże projekty edukacyjne, do których dostarczyliśmy nasze rozwiązania. Oferujemy jako jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny dostawca urządzenia dostępowe bazujące zarówno na architekturze PC, czyli na procesorach Intel czy też Intel podobnych, jak i na architekturze ARM, w szczególności na platformie Raspberry Pi. W trakcie dzisiejszej prezentacji chciałbym się skupić właśnie na tych rozwiązaniach dla klientów mniejszych i dla edukacji i przedstawić również wybrane urządzenia dostępowe, które tutaj w Europie są dla naszych rozwiązań wirtualizacyjnych oferowane. Za tydzień planujemy kolejną prezentację, gdzie będziemy mówić o bardziej zaawansowanych rozwiązaniach, tudzież rozwiązaniach dla większych klientów i wtedy opowiem właśnie o szczególnych cechach, powiedzmy, naszych urządzeń typu optymalizacja dla Teamsów, tudzież rozwiązania do zarządzania urządzeniami w większych środowiskach, czyli o PMC Endpoint Managerze. O czym warto pamiętać, to jest również, myślę, to, że jesteśmy firmą o elastycznym podejściu. Nie jesteśmy firmą wielką, pracuje u nas na całym świecie około 100 osób, może trochę więcej. Dzięki temu jesteśmy szybko w stanie reagować na potrzeby czy zapytania naszych klientów, tudzież również dostarczać nowe funkcje do naszych urządzeń. Zdarzało się, że gdy dla pewnych projektów włączenie pewnych nowych funkcjonalności było kluczowe, byliśmy w stanie dosłownie w ciągu kilku tygodni takie nowe funkcjonalności dostarczyć. Przechodząc do naszych własnych rozwiązań wirtualizacyjnych, przede wszystkim czy głównym produktem z tej grupy jest rozwiązanie vSpace Pro. Rozwiązanie, którego historia jest tak długa jak historia firmy N-Computing, czyli jego rozwój trwa już około 20 lat. Jest to, można powiedzieć, klasyczne rozwiązanie typu multi-user, zoptymalizowane, powiedzmy, czy skonstruowane z myślą właśnie o małych przedsiębiorstwach i o edukacji. Cóż to znaczy rozwiązanie typu multi-user? No, jest to rozwiązanie, które pozwala dzielić zasoby jednego serwera pomiędzy wielu użytkowników. Czyli mamy jakąś platformę sprzętową, ten komputer host, na którym to oprogramowanie działa. Może to być komputer fizyczny, może to być również maszyna wirtualna. Na takiej maszynie oczywiście działa sobie system operacyjny i na nim działa warstwa, powiedzmy, naszego oprogramowania vSpace Pro, która właśnie zapewnia ten wielodostęp i możliwość działania jednoczesnego w takim środowisku wielu użytkownikom.
Połączenie pomiędzy urządzeniami dostępowymi a środowiskiem vSpace Pro odbywa się poprzez protokół UXP, protokół, który jest jakby naszego autorstwa. Ten skrót UXP rozwija się na User Extension Protocol i ten protokół, czy połączenia sieciowe, które wykorzystują ten protokół, można powiedzieć, stanowią taki wirtualny kabel do monitora dowolnej długości, no bo kabel sieciowy, czyli w jedną stronę transmitowany jest od serwera, od systemu vSpace do urządzeń dostępowych obraz sesji użytkowników, natomiast w drugą stronę przesyłane są informacje na temat klawiatury czy zdarzeń związanych z klawiaturą i z myszką. Oczywiście również w tym protokole przesyłane są dane, które są niezbędne do przekierowania urządzeń peryferyjnych, bo jedną z cech naszego rozwiązania właśnie jest możliwość używania praktycznie dowolnych peryferiów w taki sam sposób, jak gdyby były podłączone do komputera osobistego. Oprogramowanie vSpace Pro jest dostępne zarówno dla systemów Windows, jak i dla systemu Linux. No i zawiera pewne narzędzia, powiedzmy, które ułatwiają pracę administratora, tudzież w edukacji nauczyciela. O nich opowiem troszeczkę szerzej za chwilę. Tak jak powiedziałem, vSpace Pro Enterprise. Rozwiązanie multi-user, które umożliwia pracę wielu użytkowników na jednym współdzielonym komputerze. Ktoś może powiedzieć, że przecież takie możliwości są wbudowane standardowo w systemy Windows, serwerowe systemy Windows czy w systemy Linux. Po co w takim razie nasz vSpace Pro jeszcze do tego? No, oczywiście dodajemy pewne wartości, których w tych gołych, powiedzmy, systemach operacyjnych nie ma. Takich kilka głównych cech, z których kilka omówię szerzej za chwilę, to są protokół właśnie UXP, który też ewoluuje jakby z biegiem czasu, bo ta wersja protokołu, która jest używana w obecnych, w najnowszych wersjach środowiska czy oprogramowania vSpace Pro, jest znacznie bardziej zaawansowana niż ten protokół XP, który był używany kilkanaście lat temu. Obecną wersję określamy jako UXP Turbo i jest to protokół, który potrafi wykorzystywać zaawansowane techniki, powiedzmy, do kompresji głównie informacji o obrazie wyświetlanym w sesji użytkownika. Najnowsza wersja tego protokołu pozwala wykorzystywać kodowanie H264, dzięki któremu jesteśmy de facto w stanie zapewnić na stacjach użytkowników wrażenia nie różniące się od wrażeń osoby, która pracuje przy lokalnym komputerze osobistym. Czyli praca z aplikacjami, które odtwarzają wideo, praca z aplikacjami, które wyświetlają jakieś animacje, jest równie szybka jak praca z takimi aplikacjami zainstalowanymi na lokalnym komputerze. Żeby ten cel, w szczególności właśnie odtwarzania treści wideo w sposób jakościowy uzyskać, mamy również technologię, którą nazywamy vCast. Jest to technologia strumieniowego przesyłania multimediów, która polega na tym, że zadania dekodowania takich treści multimedialnych, treści wideo oraz ich renderowania, czyli wyświetlania na ekranie, są przesuwane z tego współdzielonego serwera do urządzeń klienckich, czyli te trudne czy ciężkie dla procesora zadania, w szczególności dekodowania, nie są wykonywane na serwerze, tylko są wykonywane na kliencie. Co więcej, na kliencie one są wykonywane również ze wsparciem sprzętowym, bo wszystkie nasze współczesne urządzenia dostępowe mają, powiedzmy, elementy sprzętowe, które przy takim dekodowaniu są w stanie pomagać. Dzięki temu, że te obciążające procesor zadania są przesuwane z serwera do stacji klienckiej, procesory serwera nie są obciążane, czyli skalowalność naszego systemu jest poprawiona. Tak? Jesteśmy w stanie uruchomić, obsługiwać na jednym serwerze znacznie więcej sesji użytkowników, niż gdyby to serwer miał się zajmować dekodowaniem i renderowaniem właśnie takich treści multimedialnych. Dalej, mamy konsolę vSpace, czyli w każdym z naszych systemów jest konsola zarządzająca, która agreguje, powiedzmy tak, i ułatwia
pewne typowe czynności administracyjne związane z zarządzaniem sesjami użytkowników oraz urządzeniami. Jeżeli chodzi o urządzenia, to w naszym protokole i w naszym rozwiązaniu są mechanizmy, które umożliwiają takie transparentne czy wręcz przezroczyste przekierowywanie urządzeń peryferyjnych do sesji użytkowników. Czyli mówiąc krótko, mając urządzenie dostępowe, do którego są podłączone pewne urządzenia peryferyjne, w zasadzie użytkownik nie musi martwić się o to, w jaki sposób jest to technicznie wykonane. Po prostu w jego sesji te urządzenia typu drukarki, typu dźwięk, czytniki kart inteligentnych, urządzenia czy kamerki internetowe stają się po prostu dostępne dla aplikacji, które działają w sesji użytkownika. Użytkownik nie musi się troszczyć o to, jak zapewnić ich działanie. Tak? Jest to zadanie naszego systemu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tak, na poprzednim slajdzie mówiłem o vSpace Pro Enterprise. Na pierwszym była mowa po prostu o vSpace Pro. Tak naprawdę rozwiązanie vSpace Pro istnieje w dwóch, można powiedzieć, wariantach. Oferujemy vSpace Pro w wersji LTS, tak zwany Long Term Support, oraz vSpace Pro Enterprise. Jakie są różnice? No, różnice są takie, że vSpace Pro wersja LTS jest to wersja o długim wsparciu i to długie wsparcie oznacza również wsparcie dla starszych wersji systemów Windows. Wersja LTS, można powiedzieć, jest wersją dla klientów, dla których najistotniejszym czynnikiem jest cena. Dlatego, że jest to wersja, można powiedzieć, dla której licencja jest wbudowana w uprawnione urządzenia. Co to są uprawnione urządzenia, powiem za chwilę. Po prostu są to wybrane urządzenia, gdzie nie trzeba się troszczyć o żadną dodatkową licencję, aby móc pracować w systemie vSpace Pro właśnie w wersji LTS. W wersji LTS limitujemy ilość sesji użytkowników do maksymalnie 100 i obsługujemy maksymalną rozdzielczość Full HD. Mamy tutaj podstawową obsługę urządzeń peryferyjnych, czyli nie wchodzi w to tak zwana obsługa rozszerzona, tudzież obsługa z pewnymi optymalizacjami dla bardziej wyrafinowanych, powiedzmy, urządzeń, no wyrafinowanych, tudzież mniej typowych, jak czytniki odcisków palca na przykład, czy ekrany dotykowe. Jeżeli chodzi o zarządzanie urządzeniami oraz sesjami vSpace za pomocą wbudowanej konsoli, to ta możliwość jest w obu systemach. Jeżeli chodzi o zarządzanie urządzeniami, gdyby środowisko stało się większe za pomocą dedykowanego rozwiązania PMC Endpoint Manager, to licencja, powiedzmy, która na takie zarządzanie pozwala, jest jedynie dostarczana razem z licencją dla wersji vSpace Pro Enterprise. Jeżeli chodzi ogólnie o licencjonowanie wersji vSpace Pro Enterprise, to tutaj w zależności od typu urządzenia dostępowego musimy mieć albo tak zwaną subskrypcję AMP, subskrypcję na tak zwany Annual Maintenance Program, czyli coroczny czy też roczny program umożliwiający uzyskiwanie najnowszej wersji oprogramowania, lub też musimy mieć dedykowaną licencję na połączenie z określonych typów urządzeń. Jeśli chodzi o streaming VCast, to jest to funkcjonalność, która jest dostępna w obu wersjach. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten najnowszy protokół UXP Turbo, tudzież o wykorzystanie procesora graficznego po stronie serwera do pewnych operacji typu właśnie na przykład renderowanie animacji, to te funkcje są dostępne właśnie jedynie w wersji Enterprise. Jeśli chodzi o wspierane systemy operacyjne, to wersja LTS Long Term Support wspiera wszystko od wersji wręcz już nawet przez Microsoft nie wspieranych, natomiast przez nas w naszym oprogramowaniu wspieranych nadal, jak Windows Server 2008 R2 czy Windows 7. Są klienci, którzy do dzisiaj tych systemów używają, tak? I zależy im na tym, żeby poprawki dla wersji LTS były nadal dostarczane i to robimy. Więc w wersji LTS obsługujemy wszystko od serwera 2008 R2 lub systemu Windows 7 do serwera 2016 lub Windows 10.
Natomiast w wersji Enterprise dodatkowo wspieramy wszystko, co jest nowsze, czyli aż do serwera 2005, 2025 i do Windows 11. Najnowsze wydanie. Jeżeli chodzi z kolei o obsługiwane urządzenia dostępowe, to tu właśnie widzimy te urządzenia, które są tymi uprawnionymi urządzeniami dla wersji LTS, których połączenia można ustanawiać i z których można po prostu w tym systemie pracować bez konieczności zakupu żadnych dodatkowych licencji. Są to urządzenia L300 i L350 wyprodukowane po 1 stycznia 2015 roku. L300 w szczególności było bardzo popularnym swego czasu urządzeniem, już nie jest produkowane, podobnie jak MX100 i M300 były to urządzenia, które pozwalały w ramach jednego połączenia sieciowego pracować 3 użytkownikom. No, u klientów te urządzenia nadal działają, stąd jakby wsparcie dla nich i ich obsługa w wersji LTS. Do tej kategorii, czyli uprawnionych urządzeń, zalicza się również L400, o którym ja powiem za chwilę, za paręnaście minut trochę więcej, bo to jest właśnie współczesne urządzenie dedykowane dla tego środowiska. Jak najbardziej obsługiwane są urządzenia RX300 czy RX300+, bazujące na bazie Raspberry Pi 3 czy 3B+. Sądziłem, że one są oferowane w Europie, ale dowiedziałem się od kolegów, że jednak nie. Dosyć ciekawe urządzenie RX420 vSpace, dedykowane dla rynku de facto indyjskiego, bazujące na Raspberry Pi 4B, które pozwala na jednym urządzeniu pracować 2 użytkownikom poprzez podłączenie do niego 2 klawiatur, 2 myszek i 2 monitorów. Dosyć ciekawa koncepcja. No i vSpace Pro Enterprise obsługuje dodatkowo, czyli poza tymi wymienionymi urządzeniami, wszystkie inne, w szczególności również te najnowsze oraz te najstarsze, czyli 300 wyprodukowane przed pewnymi transformacjami firmy w roku 2015 oraz współczesne urządzenia RX420 RDP czy RX440 RDP, o których powiem za chwilę szerzej, bazujące na Raspberry Pi 4B, jak i również urządzenia typu RX-RDP Plus i AX500 i systemy działające, czy urządzenia działające pod kontrolą systemu LeafOS. To są z kolei urządzenia, które jak najbardziej obsługują połączenia vSpace, natomiast są raczej dedykowane dla środowisk większych, klientów bardziej wymagających, więc o nich szerzej będę mówił w prezentacji za tydzień dokładnie. Tak, jeśli teraz chodzi szczegółowo troszeczkę bardziej na temat samych cech naszego rozwiązania vSpace, to tak jak powiedziałem, jedną z jego istotnych funkcjonalności jest vCast. Tutaj przy okazji możecie zobaczyć, jak wygląda nasz kolega Mirko. I tak jak powiedziałem, streaming vCast przenosi do urządzenia klienckiego zadania związane z dekodowaniem i renderowaniem treści wideo. vCast występuje, znaczy marketingowo po prostu mówimy vCast, tak? Natomiast technicznie pod tym kryją się dwie składowe, można powiedzieć, tak, dwie części. Rozróżniamy vCast Web i vCast VLC. vCast Web na ten moment obsługuje właśnie treści wideo udostępniane poprzez serwis YouTube. Polega to na tym, że instalując czy podczas instalacji oprogramowania vSpace Pro Enterprise instalowany, nie tylko Enterprise, ale to jest zresztą też, bo vCast jest obsługiwany w obu, czyli ogólnie podczas instalacji oprogramowania vSpace Pro jest instalowane rozszerzenie dla przeglądarek Google Chrome i Edge, które to rozszerzenie pozwala jakby wychwytywać sytuację, gdy otwierana jest strona YouTube'a. I tak naprawdę to, co się w tym momencie dzieje, to jest przekazywana do urządzenia klienckiego informacja o adresie tej strony oraz o pozycji odtwarzacza wideo w stronie YouTube. I zadaniem klienta jest pobranie tych właśnie treści wideo, zdekodowanie ich
co, tak jak powiedziałem, w naszych urządzeniach współczesnych odbywa się przy wsparciu sprzętowym, oraz wyrenderowanie, czyli po prostu narysowanie ich na ekranie w miejscu określonym jakby przez rozszerzenie przeglądarki działającej na serwerze. Czyli te wymagające dla procesora zadania są wykonywane przez procesor klienta. Tak? Jeżeli mamy system, w którym działa kilkudziesięciu użytkowników, no to nie procesory serwera muszą wykonywać to renderowanie czy to dekodowanie treści wideo dla tych kilkudziesięciu użytkowników, tylko procesory urządzeń klienckich, których jest też kilkadziesiąt tylu ilu użytkowników podłączonych. Ten screenshot jest realnym screenshotem zrobionym w sesji, w której przez kilka minut odtwarzany był film wideo. Jak widać, przeciążenie procesora jest no, bliskie zeru, tak? To jest powiedzmy szum tła, można powiedzieć, tak? 4%, podczas gdy odtwarzanie tego filmu odbywało się z pełną jakością i nie jest tutaj ważne, czy to był odtwarzacz YouTube w wersji kompaktowej, czy w wersji kinowej, czyli na całą szerokość okna przeglądarki, czy też nawet na cały ekran. Tak? De facto nie ma to żadnego wpływu na obciążenie procesora serwera, bo zadania, tak jak powiedziałem, dekodowania i renderowania tej treści wykonuje urządzenie klienckie. Wymagające dla procesora zadania jak dekodowanie i renderowanie treści wideo. Marketingowo ogólnie mówimy o technologii czy o funkcjonalności VCAS, natomiast technicznie VCAS jakby dzieli się na dwa rodzaje. Tak? Mówimy o VCAS Web i o VCAS VLC. VCAS Web obsługuje treści wideo pochodzące z serwisu YouTube, tak? Czyli ono działa sobie jako rozszerzenie w przeglądarkach Chrome i Edge podczas instalacji oprogramowania vSpace, a tak de facto nawet później, tak, w momencie, kiedy jest uruchamiana przeglądarka Chrome lub Edge, jest dodawane do tych przeglądarek nasze rozszerzenie, które potrafi wyłapywać moment otwarcia w tej przeglądarce właśnie strony YouTube'a i przysyła adres tej strony wraz z informacją o tym, w którym miejscu na ekranie i w jakim rozmiarze wyświetlany ma być odtwarzacz wideo. I zadanie zdekodowania, czy najpierw pobrania, następnie zdekodowania i na koniec wyświetlenia zawartości tego filmu już jest przenoszone na urządzenie klienckie, czyli nie obciąża zupełnie procesora. Ten screenshot, który tutaj widzimy, na którym zresztą możecie zobaczyć naszego kolegę Mirko, został zdjęty z realnie działającego systemu, czy z sesji działającej na serwerze vSpace Pro, gdzie przez kilka minut ten film z YouTube'a był odtwarzany. Jak widać, obciążenie procesora jest niskie, tak? W zasadzie tutaj mamy szum tła, tak? Czyli można sobie wyobrazić spokojnie, że na tej maszynie mogłoby jednocześnie działać kilkanaście, kilkadziesiąt sesji, właśnie gdzie byłaby sobie przeglądarka z filmem YouTube otwarta i ten serwer by sobie bez problemu z tym poradził, czyli nie wiem, w szkole czy w jakiejś sali szkoleniowej możemy sobie śmiało taką sytuację wyobrazić. Co więcej, po prostu te zadania dekodowania tego wideo nie są wykonywane w procesorze serwera, tylko w procesorach urządzeń dostępowych. Urządzeń dostępowych jest tyle, co użytkowników, czyli mamy rozproszone jakby przetwarzanie związane z tym dekodowaniem i z renderowaniem. VCAS VLC działa podobnie, do po prostu odtwarzacza VLC Media Player dodawany jest pewne też rozszerzenie, które powoduje, że treść wideo, film zapisany w pliku, który jest dostępny z serwera vSpace, ta zawartość jest przysyłana naszym kanałem w protokole UXP do urządzenia klienckiego, gdzie te same komponenty zajmują się dekodowaniem i renderowaniem, czyli wyświetlaniem w określonym miejscu ekranu takiej zdekodowanej treści. Czyli no, tak jak powiedziałem, daje nam ta technologia możliwość znacznie lepszego skalowania naszych serwerów, gdyż no, takie zadania jak właśnie tworzenie multimediów nie obciążają procesorów naszego serwera.
I nie ma znaczenia tutaj, czy ten serwer posiada GPU, procesor graficzny, czy nie, bo tak jak mówię, nie zajmuje się nasz serwer w ogóle dekodowaniem treści multimedialnych. Dalej, drugim istotnym jakby komponentem, komponentem zawartym w oprogramowaniu vSpace jest konsola, która służy do zarządzania sesjami użytkowników oraz urządzeniami. Czyli takie dwa obszary główne są w naszej konsoli związane z serwerami, związane z urządzeniami. Mamy tutaj również możliwość konfigurowania pewnych ustawień związanych z samymi serwerami, nie tylko sesjami użytkowników, oraz narzędzie, które przedstawię też za chwilę, no, przydatne w takich sytuacjach właśnie jak szkoła, gdzie nauczyciel musi pewne rzeczy wymuszać lub, no powiedzmy ogólnie najpierw wymuszać, tak? Ekran powitalny naszej konsoli wygląda w ten sposób. Można właśnie sobie wejść od razu w jeden z tych dwóch obszarów związanych z zarządzaniem serwerami lub z zarządzaniem urządzeniami. Widzimy, z ilu serwerów się składa nasze środowisko, ile z tych serwerów jest obecnie dostępnych, włączonych, ile jest ewentualnie wyłączonych, czy wszystkie serwery pracują poprawnie, czyli czy żaden nie raportuje żadnych problemów. No, podobnie z urządzeniami widzimy ilość urządzeń w naszym środowisku, z tego ile urządzeń jest w danej chwili dostępnych online, czyli włączonych. Widzimy z grubsza informacje powiedzmy o tym, ile zostało zdefiniowanych sieci, które zabierają urządzenia lub grup, które zabierają urządzenia. No, ten obszar związany z zarządzaniem serwerami no, składa się z kilku widoków. Tak? Najbardziej użytecznym z nich jest widok związany z sesjami użytkowników, czyli lista sesji. Natomiast mamy tutaj po wejściu w obszar właśnie związany z zarządzaniem serwerami, po pierwsze no, ogólną listę serwerów w całym środowisku z informacją na temat statusu, czy informacje widzimy o tym, jaka jest wersja oprogramowania vSpace zainstalowana na danym serwerze, ilość aktywnych sesji, tak, jakie jest obciążenie procesora. Wybierając konkretny serwer z listy, wchodząc w jego szczegóły, widzimy więcej, tak, poza obciążeniem procesora, również zajętość pamięci, widzimy również wersję systemu operacyjnego, poza wersją oprogramowania vSpace, widzimy ilość sesji w rozbiciu na poszczególne modele jakby urządzeń dostępowych. Natomiast tą najbardziej, tak jak powiedziałem, przydatną listą, czy tym widokiem jest widok sesji, o której powiem troszeczkę więcej za chwilę. I ten widok multiview, właśnie, który też przedstawię za chwilę szerzej, to jest ten właśnie dla nauczyciela, który pozwala no, mieć coś takiego jak snapshot, czyli w pewnych miniaturach wgląd ogólny we wszystkie sesje z możliwością właśnie blokady ekranu, czy rozgłaszania jednego ekranu na ekrany pozostałych stacji. I tak jak powiedziałem, ustawienia dotyczące samego systemu vSpace, sesji użytkowników, ustawień serwerów są możliwe do zrobienia również w naszej oczywiście konsoli. Ten widok sesji, czy widok listy sesji wygląda z grubsza tak. Te kolumny, które tutaj są, to jest pewien przykład. Jest ich więcej, które sobie można wybrać z dodatkowymi informacjami. Natomiast no jest to lista osób czy sesji działających obecnie na naszym serwerze. Z poziomu tej listy administrator ma możliwość, czy uprawniona osoba ma możliwość no, po kolei, jak ikony na naszym toolbarze jakby sugerują podglądu sesji oraz podglądu sesji z przyjęciem zdalnej kontroli, możliwość wysłania informacji tekstowej do użytkownika, jest możliwość uruchomienia polecenia, czyli de facto no, uruchomienia dowolnego programu w wybranej sesji użytkownika. Możemy użytkownika odłączyć, możemy sesję zatrzymać, czyli użytkownika zdalnie wylogować lub przejść do tak zwanego właśnie widoku multiview i to jest ten widok właśnie, który jest chętnie wykorzystywany w edukacji. Tak? On został dodany tak naprawdę do produktu na podstawie próśb czy oczekiwań właśnie od naszych klientów edukacyjnych. Wygląda mniej więcej w ten sposób. Tak jak powiedziałem, tutaj w postaci pewnych miniatur, większych lub mniejszych, jesteśmy w stanie zobaczyć, ta osoba typu nauczyciel, co obecnie widać na ekranach użytkowników. Czyli pewien rodzaj jakby nadzoru nauczyciel może mieć nad tym, co robią uczniowie w sali lekcyjnej. Dla wybranej sesji również jest możliwość podglądu powiedzmy w
pełnej rozdzielczości w dużym widoku, tak, również z przyjęciem zdalnej kontroli, tak samo jak z widoku listy sesji jesteśmy w stanie wysłać komunikat tekstowy, uruchomić polecenie, odłączyć sesję, czy też ją kompletnie wylogować. Ale co jest dla na przykład nauczyciela w szkole bardziej przydatne i istotne, to jest na przykład możliwość zablokowania terminali użytkowników, tak? W momencie, kiedy nauczyciel chce, żeby uczniowie nie zajmowali się klikaniem jakby na swoich terminalach, tylko skupili się i słuchali tego, co mówi nauczyciel, może po prostu ich stację zablokować. I no to, co widzi użytkownik, uczeń, to jest po prostu czarny ekran i nie może więcej nic zrobić, nie działa jego klawiatura myszka, po prostu musi skupić się na tym, co mówi nauczyciel. Drugą ciekawą funkcją jest możliwość rozgłaszania ekranu jednego użytkownika do pozostałych ekranów, tak? Czyli czy to jest ekran na przykład nauczyciela, czy też może być to jeden z uczniów w sali. Nauczyciel ma możliwość spowodowania, że ten jeden ekran jest rozgłaszany do wszystkich pozostałych, tak? Czyli można dać zadanie jednemu uczniowi, żeby coś zaprezentował, pokazał, a wszyscy inni będą po prostu musieli to oglądać zamiast swojego. Ok, jeżeli teraz tak, chodzi o możliwości naszej konsoli związane z zarządzaniem urządzeniami dostępowymi, no to też jakby zaczynamy od widoku listy urządzeń. No jest to lista trochę podobna, powiedzmy tak, do tej listy sesji, z tym, że nie zawiera tylko sesji obecnie działających, ale listę urządzeń i to wszystkich urządzeń, niekoniecznie tylko tych, które w danej chwili są włączone. Mamy tu więcej szczegółów, powiedzmy, dotyczących właśnie samych urządzeń, związanych z ich nazwami, adresami, wersją firmware'u, modelem itd., itd. Można pewne akcje na tych urządzeniach inicjować i co najważniejsze, możemy z poziomu tego widoku listy urządzeń zarządzać ustawieniami samych urządzeń. Tak, ustawieniami pojedynczych urządzeń, jak i ustawieniami w sposób masowy poprzez aplikowanie tak zwanych profili, czyli zestawów ustawień, które mogą być no, w zasadzie jednym prawie kliknięciem wysyłane do grup, czy no, do większej ilości urządzeń. No, lista wygląda mniej więcej w taki sposób, tak? Rozróżniane są urządzenia, które są w bazie, są znane, czyli kiedyś w sieci pojawiły się, istniały, ale niekoniecznie są włączone w danej chwili. Ikona statusu w tym momencie ma wygląd, powiedzmy, szarego, jasno-szarego monitorka. Dalej widzimy urządzenia, które są włączone, są online, czyli można nimi zarządzać, można do nich wysyłać ustawienia. One są w formie ciemno-szarego monitorka oraz urządzenia, które mają aktywne sesje użytkowników, którymi też można zarządzać w tym momencie. I to jest wtedy monitorek z ikoną, powiedzmy, ludzika zielony, tak? Czyli widzimy, że ktoś na tym urządzeniu w tej chwili pracuje. Ma ten widok jakby możliwość przeskoczenia do listy sesji, podobnie jak zresztą z listy sesji też można przeskoczyć do listy urządzeń, jakby wybierając najpierw określoną sesję lub określone urządzenie w tą lub w tą stronę. Tak, tutaj mamy zadania na naszym toolbarze raczej związane z zarządzaniem właśnie, no nie raczej konkretnie związane z zarządzaniem urządzeniami. Możemy każde urządzenie ponownie uruchomić, wyłączyć. Możemy zainicjować, co jest bardzo istotną jakby tutaj sprawą, aktualizację oprogramowania układowego, firmware'u. No i możemy właśnie wejść w edycję ustawień konkretnego urządzenia lub też zaaplikować profil, czyli zestaw wcześniej zdefiniowanych ustawień do grupy urządzeń. Widok, powiedzmy, no nazwijmy to tak, widok wszystkich urządzeń agreguje nam, łączy urządzenia, które się znajdują w różnych nawet częściach infrastruktury, w różnych sieciach. Możemy sobie te sieci definiować po lewej stronie w kategorii, powiedzmy, czy w sekcji Networks.
No, sieci są definiowane jako zakres adresów IP tak naprawdę, tak? Więc mając podsieci IP chociażby, znając ich adresy początkowy, końcowy, tudzież podzakres, możemy sobie takie sieci zdefiniować. I tutaj na tym widoku to ostatnie na przykład urządzenie na dole było, sądząc po adresie, znaczy no nie sądzę, wiem, że było po prostu w drugim VLANie, było to w moim labie. Więc na widoku wszystkich urządzeń oczywiście się pojawiło obok, powiedzmy, urządzeń, które się w podstawowym VLANie, powiedzmy, znajdowały. Wchodząc w te widoki konkretnych sieci po lewej stronie, listy byłyby krótsze i zawierałyby tylko urządzenia z danych pod sieci. Możliwość tworzenia grup no, daje nam możliwość po prostu ręcznego przypisania urządzeń do danej grupy, po to, żeby wybrane urządzenia, na przykład, nie wiem, w większej szkole z wybranych sal lekcyjnych tylko się w tej grupie znalazły i te akcje, które można później inicjować, typu w szczególności aplikowanie ustawień z profilu, tudzież aktualizacja oprogramowania, firmware urządzeń, żeby były te akcje wykonywane tylko na urządzeniach z danej na przykład ręcznie zdefiniowanej grupy. Jeżeli chodzi o zarządzanie ustawieniami, to nasza ogólna zasada jakby jest taka, że to, co nasze rozwiązania do zarządzania urządzeniami obrazują, ma dokładnie reprezentować to, co również widzi użytkownik czy administrator, który by ustawieniami danego urządzenia zarządzał lokalnie. Tak, czyli tutaj na tym slajdzie po lewej stronie widzimy zrzut ekranu konsoli, w której administrator w liście urządzeń wybrał urządzenie L400 i wszedł w jego ustawienia. Natomiast na dole po prawej stronie widać zrzut ekranu z GUI, jakby z ustawień konkretnie tego właśnie urządzenia L400. Tak jak one wyglądają, no jest to wycinek oczywiście, tak, no ale oddający, myślę, to, co przedstawia interfejs jakby zarządzający urządzenia. Jak widzimy, mamy tutaj pewne kategorie, typu tam General, Connection, Server Groups, Kiosk Mode i tak dalej. I ogólnie rzecz biorąc, konsola vSpace pozwala zarządzać tymi ustawieniami urządzeń, które są związane właśnie z sesjami vSpace, tak? W urządzeniach jest często trochę więcej tych ustawień, natomiast tutaj konsola jakby skupia się na tym, co jest istotne z punktu widzenia środowiska vSpace, czyli mamy możliwość ustawienia pewnych generalnych ustawień, w szczególności ustawienia właśnie połączeń, jak na przykład tutaj mamy możliwość włączenia czy nie włączenia protokołu UXP Turbo, czyli tej naszej najnowszej wersji naszego protokołu, włączenia wsparcia H264 w naszym protokole, tak, określenia tego, co użytkownik widzi jakby na ekranie głównym jakby urządzenia, tak, czy tam będą się pojawiać automatycznie wykryte serwery, czy jest możliwość ręcznego wpisywania adresu serwera. Więc po prostu to, co obrazuje nam konsola, przedstawia dokładnie to, co widzi również lokalnie zarządzający urządzeniem administrator. I to, co sobie wyklikamy w konsoli, jest po prostu do urządzenia przesyłane i w nim aplikowane. Tak można robić dla pojedynczych urządzeń i można to również zautomatyzować, gdy mamy jakby większe środowisko i tych urządzeń więcej. Po prostu, żeby nie wyklikiwać w każdym tego samego, możemy sobie, tak jak widać po lewej stronie u góry, stworzyć profil, czyli zestaw ustawień, który po prostu jest przechowywany w konsoli i który może następnie być poprzez wybranie określonych urządzeń właśnie z listy zaaplikowany do tych urządzeń. Niekoniecznie musimy aplikować wszystko, co w danym profilu jest. Jest możliwość jakby przed samym zaaplikowaniem wybrania jakby tych kategorii, tak? Czy załóżmy tutaj w tym przykładzie chcemy wysyłać tylko ustawienia związane z połączeniami i z grupami serwerów. Została, jak widać u góry, zdefiniowana grupa, która się nazywa grupa tam S11. W niej się znajdują dwa serwery o określonych nazwach, o określonych adresach i aplikując ten profil, no zakładamy, że tylko te właśnie połączenia, te ustawienia dotyczące połączeń i grup serwerów będą wysłane i profili jakby w analogicznych miejscach lokalnego interfejsu zarządzającego
tego urządzenia dokładnie te ustawienia się znajdą, czyli definicja tej grupy jest 11, te serwery, ich nazwy i adresy, które się w tej grupie znajdują, co zaskutkuje tym, że na ekranie głównym, tym, który widać po prawej stronie u góry, użytkownik będzie widział. W związku z tym, że autodetekcja serwerów była włączona, to serwer, który się znalazł automatycznie, tam jest widoczny u góry i również grupa serwerów, grupa S11 została zdefiniowana w urządzeniu z serwerami, które się w niej znajdują, czyli użytkownik ma w tym momencie możliwość wyboru podłączenia do serwera automatycznie odnalezionego lub do grupy serwerów. Grupa serwerów polega na tym, że urządzenie no, na zasadzie failover próbuje, tak? Próbuje pierwszy serwer z grupy, jeśli się połączenie uda, to jest OK, jeśli się nie uda, próbuje następny, jeśli się następny nie uda, próbuje jeszcze następny i tak w kółko, aż się w końcu w którymś uda. Teraz tak, przechodząc, w sumie czas nas zaczyna gonić, do omówienia samych urządzeń. Powiedziałem, że urządzenie L400 jest naszym podstawowym urządzeniem dla dostępu do systemu vSpace Pro, również LTS, tak? Gdyż on daje możliwość pracy w tym środowisku bez konieczności zakupu żadnych dodatkowych licencji. To jest następca naszego bardzo popularnego jeszcze niedawno, czy właściwie popularnego do dzisiaj modelu L300, które to urządzenie było w masowych ilościach sprzedawane. Na oko wygląda, przynajmniej z tej strony patrząc, co teraz na tym slajdzie, dokładnie identycznie. Tak? Jest, można powiedzieć, w tej samej obudowie, co stary L300, natomiast jego wnętrze jest kompletnie inne. To urządzenie obsługuje najnowszą wersję protokołu XP, czyli również UXP Turbo i również dzięki temu, że ma procesor graficzny, który wspiera sprzętowe dekodowanie H264, to ten protokół z tym kodowaniem H264 w sesjach vSpace Pro Enterprise może być używany. No z tym, że tak jak powiedziałem, no w sesje vSpace Pro LTS możliwe są z tego urządzenia bez konieczności zakupu dodatkowych licencji, natomiast w systemie vSpace Pro Enterprise można pracować po wykupieniu licencji czy subskrypcji ANP. Obsługiwany jest streaming VCAS, obsługiwana jest redirekcja urządzeń peryferyjnych. Są również w tym produkcie, chociaż jest to bazowy produkt, pewne bardziej zaawansowane funkcje też zostały dodane na prośbę konkretnych klientów, czyli obsługa sieci Ethernet typu Enterprise z uwierzytelnianiem 802.1x. Mamy również różnych klientów VPN. Ustawieniami tego urządzenia, które dotyczą sesji vSpace, możemy zarządzać z konsoli vSpace, tak jak to było podane 2 slajdy wcześniej. Tam był screenshot dokładnie z zarządzania tego typu urządzeniem. A pełnym zestawem ustawień, również tymi nie dotyczącymi wprost połączeń vSpace, można zarządzać z oprogramowania PMC Endpoint Manager, o którym będę mówił szerzej za tydzień. Jeśli chodzi o cechy sprzętowe, no to mamy w środku 4-rdzeniowy procesor ARM. No, de facto jaki to jest procesor, ile tam jest pamięci RAM, ile jest pamięci stałej, nie ma znaczenia dla użytkownika. No, jest to sprzęt, który jest odpowiedni dla zadań, dla jakich to urządzenie zostało zdefiniowane. Tak, mamy sieć Fast Ethernet, mamy porty USB 2.0 dla urządzeń peryferyjnych, port HDMI, czyli od tej strony patrząc na to urządzenie, porównując je z L300, wygląda trochę inaczej, powiedzmy tak. Właśnie z racji tego, że mamy tutaj wyjście HDMI, nie VGA, mamy tutaj innego rodzaju złącze zasilania, powiedzmy tak. Jeśli chodzi o pobór mocy, no to jest w tej chwili chyba najbardziej energooszczędne z naszych urządzeń, bo ono powinno pobierać, czy pobiera około 5 W mocy, tak? Zależy oczywiście od podłączonych urządzeń peryferyjnych. Jeżeli podłączymy na przykład, nie wiem, dysk twardy na USB, oczywiście on będzie pobierał jakiś prąd port USB, więc i cały pobór mocy urządzenia się zwiększy. Tak jak wszystkie nasze urządzenia, mamy tutaj zestaw montażowy VESA po to, żeby ewentualnie to urządzenie zamontować na tylnej ścianie monitora. Również możliwość użycia linki Kensington jest możliwa
znaczy istnieje, żeby ewentualnie zabezpieczyć to urządzenie przed kradzieżą. Dalej, drugim modelem, tak jak mi tutaj koledzy zasugerowali, oferowanym w Europie dla dostępu do środowisk vSpace Pro jest model NComputing RX 420 RDP lub RX 440 RDP. Oba bazują na Raspberry Pi w wersji 4B i różnica pomiędzy nimi polega na wielkości pamięci RAM. No, RX 420 posiada 2 GB pamięci RAM, RX 440 4 GB. To jest uniwersalne urządzenie dostępowe, czyli oprócz tego, że wbudowany jest klient NComputing vSpace, to mamy tutaj również innych klientów. Klient Verde VDI, o którym to rozwiązanie też powiem jeszcze na samym końcu, krótko, ale są tam również klienci dla środowiska Microsoftu, dla Remote Desktop Services, dla usług pulpitu zdalnego i dla usługi chmurowej Azure Virtual Desktop. Ale to są cechy, o których będę mówił więcej za tydzień. Poza tym no, wszystkie te cechy, które posiada L400 również są tutaj, czyli możliwość przekierowywania urządzeń, obsługa Vicastu, uwierzytelnianie enterprise'owe w sieciach Ethernet czy Wi-Fi również, bo to urządzenie również interfejs bezprzewodowy posiada, klienci VPN, możliwość zarządzania, wszystko podobnie. Aha, jedna rzecz jeszcze istotna, tutaj mamy wbudowaną przeglądarkę Chromium, lokalną przeglądarkę internetową. Więc to urządzenie może również być wykorzystane do dostępu do pewnych aplikacji webowych, ale to nie jest coś, co się znowu wiąże wprost z środowiskami vSpace, więc może o tym nie warto w tej chwili więcej mówić. No, sprzętowo tutaj jakby główną informacją jest to, że to urządzenie posiada 2 wyjścia micro HDMI, czyli jest to urządzenie obsługujące 2 monitory, również w sesjach vSpace. No, czyli sesja vSpace po prostu może działać z dwoma monitorami, jest to jak najbardziej jakby przez nas obsługiwane. Pobór mocy trochę większy, bo samo urządzenie Raspberry Pi 4 pobiera trochę większy prąd. No, obsługujemy wyjście analogowe audio. Jeżeli chodzi o mikrofon, to tutaj jesteśmy zmuszeni używać audio na USB, żeby mieć możliwość nagrywania dźwięku. Gigabitowy Ethernet jest obsługiwany przez Raspberry Pi 4, jak najbardziej. Jest również obsługa sieci Wi-Fi, zarówno 2,4 jak i 5 GHz. No, sprzętowe jakby możliwości takie dokładnie jak daje no, urządzenie Raspberry Pi 4B. Ok, mamy 12. Dobra. Jeżeli teraz chodzi, przechodząc właściwie do podsumowania, tak, no, oferujemy pewne rozwiązanie, z którego zastosowaniem naszym zdaniem wiążą się konkretne wymierne korzyści. I teraz tak, to Państwo są naszymi partnerami czy resellerami naszego dystrybutora. No, wydaje nam się, że należy różnych argumentów używać, rozmawiając z różnymi osobami. Tak? Jeżeli chodzi o argumenty dla dyrektora finansowego, klienta końcowego, no to na pewno jesteśmy w stanie, czy klient będzie w stanie, stosując nasze rozwiązanie, na pewno zapewni sobie oszczędności przy zakupie sprzętu, bo jeden serwer może być wykorzystany dla pracy użytkowników zamiast setek, no, przynajmniej dziesiątek, a przy kilku serwerach może i setek komputerów osobistych. Urządzenia dostępowe są znacznie tańsze niż komputery PC i co również jakby jest istotne, ich czas pracy bezawaryjnej jest przeważnie dłuższy. Ogólnie rzecz biorąc, urządzenia dostępowe typu terminale mogą być zwykle wykorzystywane do efektywnej pracy znacznie dłużej niż przeciętne komputery PC. Nie trzeba ich tak często wymieniać. To wynika zarówno jakby z ich większej niezawodności. Przyjmuje się, że dla terminali komputerowych chyba średni czas pracy bezawaryjnej to jest około 20 000 godzin. Tak? Co przy założeniu, że pracujemy nie wiem, 8 godzin dziennie przez 200 dni w roku się przekłada bodajże na 12 lat. No jak również wynika jakby ta możliwość ich dłuższego używania z faktu, że tak naprawdę to, co dostaje użytkownik, zależy od tego, co mamy na serwerze, czyli jesteśmy w stanie na przykład użytkownikowi zapewnić przesiadkę jakby z starej wersji systemu Windows do wersji nowej
nie ruszając zupełnie jego urządzenia dostępowego, czyli ten terminal, który jest na biurku użytkownika, pozostaje. A po migracji systemu do nowszej wersji, tudzież po migracji aplikacji w tym środowisku serwerowym do nowszej wersji, również użytkownik dostaje najnowsze aplikacje, niekoniecznie, czy w ogóle nie trzeba w tym celu ruszać jego urządzenia dostępowego. Oszczędności energii elektrycznej no nawet do 90% w przypadku właśnie zastosowania tego typu urządzeń dostępowych też powinno być argumentem, który dyrektora finansowego może przekonać, tak? Tak jak powiedziałem, no, pobór mocy tych prostych urządzeń to jest od 5 watów powiedzmy w górę. W przypadku bardziej zaawansowanych urządzeń, o których tutaj dzisiaj nie mówiłem, może kilkanaście watów, przy czym dla laptopa to jest gdzieś koło 50 pewnie, dla PC-ta często powyżej 100. Więc pobór mocy jakby centralnego serwera i wszystkich urządzeń dostępowych będzie na pewno znacznie mniejszy niż sumeczny pobór mocy odpowiedniej sieci komputerów osobistych, czyli oszczędności na tej energii powinny być zauważalne. Innych argumentów na pewno należy używać, rozmawiając z menadżerem do spraw informatyki. Tutaj z kolei tym argumentem powinno być to, że wdrożenie takiego scentralizowanego systemu będzie znacznie szybsze, tak? Bo nie musimy wdrażać, instalować, nie wiem, oprogramowania na dziesiątkach czy setkach komputerów osobistych, tylko robimy to w centralnym miejscu, na centralnych serwerach, czy to jednym, czy większej ilości, ale na pewno na mniejszej ilości tych urządzeń niż no, te dziesiątki czy setki komputerów osobistych. Ten argument o większej niezawodności, który powinien przekonywać dyrektora finansowego, tutaj również może być zastosowany w rozmowie z menadżerem systemów informatycznych. No i bezpieczeństwo danych to na pewno coś, co dla takiego dyrektora do spraw informatyki jakby będzie istotne. No, przez to, że nie mamy przetwarzania danych na urządzeniach dostępowych, na pewno bezpieczeństwo naszych danych jest zwiększone. Możliwości kradzieży, wycieku danych są na pewno mniejsze w przypadku takiego scentralizowanego środowiska. No i ochrona antywirusowa też jest konieczna tylko na centralnych serwerach, a nie na końcówkach użytkowników. Państwo, czy osoby tutaj oglądające tę prezentację, które są integratorami systemów informatycznych, czy dostawcami usług IT, też mogą uzyskać korzyści jakby z oferowania tych rozwiązań swoim klientom. No przede wszystkim przez to, że czas wdrażania systemów czy aplikacji będzie mógł być znacznie skrócony, tak? Mniej problemów powinno być przy świadczeniu usług opieki systemowej. Takie wsparcie czy opieka może być wykonywane w łatwiejszy sposób zdalnie, bo tak naprawdę no, z tymi urządzeniami końcowymi, w momencie, kiedy one zostaną podłączone i raz skonfigurowane, w zasadzie niewiele co trzeba robić. Tak? One po prostu są używane przez użytkowników i wszystko, co dotyczy użytkownika, de facto dzieje się na serwerze, czyli taka centralna administracja tutaj daje Państwu również na pewno korzyści. To jest raczej chyba oczywiste. Myślę, że nie muszę o tym nawet szerzej mówić. Możliwość hostowania pewnych systemów dla naszych klientów też jest pewnie rzeczą, która jest wartościowa. I już na sam koniec powiedziałem, że, czy wracając jeszcze krótko do naszych właśnie własnych rozwiązań wirtualizacyjnych, no mamy tutaj również coś, co nazywa się Computing Verde VDI. No, to jest pełnokrwiste, jak tutaj powiedziałem, rozwiązanie dla wirtualizacji komputerowych stanowisk pracy. Jest to klasyczne rozwiązanie VDI, gdzie na bazie hypervisora działającego na fizycznym sprzęcie ten system zarządza pulami maszyn wirtualnych, czyli mamy pełną izolację sesji użytkownika. To nie jest tak jak w przypadku vSpace, gdzie mamy jedną instancję systemu operacyjnego, w której działa jednocześnie wiele sesji użytkowników. Tutaj na hypervisorze, który działa na fizycznym sprzęcie, jakby ponad nim czy pod jego kontrolą uruchomione są maszyny wirtualne dla poszczególnych użytkowników, czyli mamy pełną izolację sesji użytkowników. I połączenia do tych maszyn wirtualnych są właśnie zarządzane przez środowisko Verde VDI i logujący się użytkownicy są kierowani do swoich maszyn wirtualnych.
No, Verde VDI poza maszynami wirtualnymi pozwala również kierować sesjami do komputerów fizycznych, tak, czyli nie tylko maszyny wirtualne, również maszyny fizyczne mogą pracować pod kontrolą środowiska Verde VDI, czyli na przykład jest możliwość zapewnienia dostępu do fizycznych komputerów, które stoją na przykład w firmie, użytkownikom, którzy pracują sobie z domu, czyli tak naprawdę prostego terminala typu na przykład nawet L400 używając, łączą się do swojego fizycznego komputera poprzez Verde VDI w swojej firmie. Co istotne, to nie jest produkt, który, tak jak te wszystkie inne, o których wcześniej mówiłem, jest sprzedawany jakby z półki. Tak? To jest produkt typowo projektowy, gdzie cały proces od oferty przez wdrożenie testowe po wdrożenie produkcyjne musi być pod nadzorem przedstawiciela N-Computing wykonywany, jakby z racji na złożoność tego systemu. Więc zapytania poprzez naszego dystrybutora do kolegów właśnie obecnych na tej prezentacji należy kierować, gdyby ktoś był zainteresowany tym rozwiązaniem. Dobra, mieliśmy poślizg, jesteśmy trochę po czasie. To jest tyle, co ja miałem w tej prezentacji, więc teraz, jeśli są pytania, to chętnie spróbujemy odpowiedzieć. To ja widzę, że mamy pytanie. Chciałbym zobaczyć scenariusze użycia. Komu to sprzedać? Jak to ustawić? Jak to reklamować i jak na tym zarabiać? No więc te 3 przedostatnie slajdy, przed slajdem o Verde VDI były właściwie mniej więcej po to, żeby przedstawić te argumenty, które naszym zdaniem których należy używać w rozmowie czy to osobą decyzyjną od strony finansowej, czy od strony technicznej. Scenariusze, tak jak tytuł tej prezentacji sugeruje, to są te rozwiązania, w szczególności vSpace Pro, są naszą ofertą dla małych środowisk, czyli kilkudziesięciu, powiedzmy, użytkowników plus minus. No, zdarzają się też większe, tak? Wtedy wdrażanych jest więcej niż jeden serwer vSpace oraz dla edukacji. My na niektórych rynkach typu właśnie w Indiach na bazie tego rozwiązania no naprawdę dostarczyliśmy chyba, nie wiem, Mirko, Jürgen, do you know how many seats did we sell to India based on vSpace? I suppose these are hundreds of thousands at least. Exactly, but I have not a clear number. No, z tej kalkulacji, którą ja przedstawiłem na początku, to jest informacja, która gdzieś tam od naszej centrali pochodzi. No, na tych rynkach azjatyckich, w szczególności właśnie w Indiach, my odnieśliśmy największy sukces, stąd jesteśmy numerem 1, jeśli chodzi o dostawców rozwiązań typu cienki klient właśnie tam. Te szacunkowe miliony użytkowników, które są, to są głównie właśnie tam. No więc uważamy, że te rozwiązania są rozwiązaniami dobrymi właśnie dla małych firm, gdzie, nie wiem, typu jakieś biuro księgowe, powiedzmy, gdzie pracuje sobie kilkunastu użytkowników do kilkudziesięciu, czy też środowiska typu hale fabryczne na przykład, tak, bo te urządzenia, w sumie o czym powinienem powiedzieć, tak, znacznie lepiej spisują się w pewnych nieprzyjaznych środowiskach, gdzie mamy do czynienia z ekstremalnymi temperaturami, gdzie mamy do czynienia z kurzem, wibracjami i wilgotnością, jako że taki na przykład terminal L400 nie posiada żadnych elementów mechanicznych poza wyłącznikiem, no to jest on znacznie bardziej odporny, powiedzmy, na pracę w takim właśnie środowisku, czyli no, znamy przypadki, gdzie te rozwiązanie jest stosowane na przykład w halach fabrycznych, gdzie pewne procesy produkcyjne są obrazowane czy obsługiwane z poziomu właśnie sesji terminalowych na naszych urządzeniach. Dobrze, to mamy kolejne pytanie. Czy na horyzoncie są jakieś finansowania dla wyposażenia klas? To nie jest pytanie, na które ja jestem w stanie odpowiedzieć. Jürgen, maybe question to you. Yeah. Do we foresee any possibilities to financially support partners willing to offer our solutions to education?
We can offer financial support for test samples, and if they plan some activities, there are possibilities, but we need to decide one by one. I cannot give standard answer. Okej, czyli możliwości są takie, że jesteśmy w stanie dostarczyć urządzenia testowe po to, żeby zainteresowany klient mógł rozwiązanie przetestować. No, oczywiście wraz z oprogramowaniem, o czym Jurgen mi powiedział, ale to jest oczywiste. Natomiast co do konkretnego bardziej wsparcia, to tutaj już trzeba to rozpatrywać na zasadzie sztuka po sztuce, czy przypadek po przypadku, tak? Yeah. No, zachęcamy do kontaktu bezpośredniego czy poprzez Sven, czy bezpośredniego z nami, żeby szczegóły omówić. And we also have, Jarek, for L400, we have a special promotional price of L400 available through Fame. Bartek knows the details. Okej, czyli Bartek Sven jest w kontakcie z Jurgenem, jeśli chodzi o specjalną promocję na urządzenia L400 właśnie w tej chwili, także no, zachęcamy do kontaktu z Svenem, jeśli chodzi o szczegóły tej promocji. I tutaj mamy jeszcze doprecyzowane to pytanie, bo pan Bartłomiej pisze, bardziej chodziło mi, czy kroi się jakaś dotacja z Unii Europejskiej dla szkół. One nie kupują wyposażenia, bo muszą, kupują jak dostają dofinansowanie. Tutaj trzeba trzymać rękę na pulsie. Jürgen, are you aware of any European Union's programs to financially support IT investments in schools? I'm not aware because this is not addressed to us. This is addressed to the public sector. Yeah, because Correct. yes, schools education is definitely part of public sector. Probably such programs differ from country to country. Yeah, definitely. Definitely. So this needs to be checked definitely in the local country area. So talking with the public sector, the public admins. No więc koledzy nie wiedzą nic na temat żadnych aktualnych unijnych programów, które by takie finansowanie miały zapewniać i przypuszczamy, że to są programy, które są lokalne. Oni pewnie bardziej wiedzieliby o czymś takim w Niemczech. Niekoniecznie mają taką wiedzę na temat tego, co dzieje się w Polsce. Tutaj ja myślę, że bardziej Dagmara, nie wiem, czy potwierdzisz, taką informację może mieć. Bo przypuszczam, że tak. No właśnie, proponuję, żeby właśnie w ten sposób tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, to w takim razie może kolejne pytanie. Czy są inne scenariusze i targety klientów? Jak najbardziej tak. No, ja w tej prezentacji akurat nie miałem takich czysto marketingowych slajdów, bo nie jestem osobą zbyt marketingową i nie specjalnie komfortowo się czuję pokazując takie obrazki. Natomiast pamiętam nasze prezentacje, gdzie właśnie takie, jak to było po angielsku powiedziane, vertical markets, czyli te obszary czy sektory rynku były przedstawiane, więc oprócz edukacji to jak najbardziej właśnie sektor publiczny, jak najbardziej służba zdrowia, również banki i finanse i również manufacturing, czyli właśnie wszelkie zastosowania w przemyśle, właśnie naszych rozwiązań jakby były proponowane. Jeśli chodzi właśnie o te rozwiązania vSpace, to no może mniej taki sektor jak banki i finanse. Do takich klientów mamy ofertę, o której będziemy mówić za tydzień, tak? Natomiast tutaj, jeśli chodzi o rozwiązania vSpace, to myślę, że właśnie edukacja, małe przedsiębiorstwo, tak jak powiedziałem, czyli no środowiska, gdzie tych użytkowników jest powiedzmy kilkunastu, kilkudziesięciu. No i również specyficzne zastosowanie właśnie w przemyśle, tak, gdzie te środowiskowe warunki są czasami trudne i potrzeba urządzeń, które no, można w łatwy sposób zarządzać, a jednocześnie będą właśnie na te trudne warunki środowiskowe odporne. Okej, to mam jeszcze pytanie. Czy sprzętem można się pobawić, można wypożyczyć, zakupić demo i tak dalej? Jakiś zdalny lab? No ja myślę, że już w imieniu kolegów mogę odpowiedzieć, że jak najbardziej
Tak, Jürgen or Mirko, the question was, is it possible to borrow test samples or buy test samples? I answered, of course, yes. How do we do it? Exactly. Everything is handled is it over FEN's Fein. responsibility, or Yeah. do we do it directly? No, it's over Fein. Fein knows Okej, how to handle. czyli jak najbardziej tak i no, zadaniem naszego dystrybutora, firmy FEN, jest właśnie pośredniczenie w czymś takim, jak dostarczanie sampli, to znaczy urządzeń demo i uzgodnienie warunków. Rozumiem, że też z dystrybutorem jakby musi się odbyć. W takim razie jeszcze jedno pytanie. Myślę, że to już będzie ostatnie. Jak wygląda licencjonowanie zdalnych dostępów? Licencjonowanie zdalnych dostępów wygląda w taki sposób, że jeżeli systemem operacyjnym, na którym zainstalowany jest vSpace Pro, jest Windows Server, to mamy tutaj zgodnie z umową licencyjną użytkownika końcowego Microsoftową obowiązek zakupienia licencji dostępowych RDS CAL, czyli kali dostępowych dla usług pulpitu zdalnego. Dla użytkowników, dla urządzeń. Są dwa warianty tych licencji dostępne. To wynika wprost z umowy licencyjnej Microsoftu. Tak? Oprogramowanie vSpace Pro jest możliwe również do zainstalowania na systemach desktopowych. Zgodnie z umową licencyjną jeden użytkownik w jednej chwili powinien wtedy z takiego środowiska korzystać. Co jest możliwe technicznie, to jest jakby osobna kwestia. Czyli mówiąc krótko, tak to dokładnie wygląda. Jeśli chodzi o vSpace Pro LTS, to uprawnione urządzenia nie wymagają żadnych naszych licencji. Jeśli chodzi o vSpace Pro Enterprise, to urządzenie typu na przykład L400, ono wymaga zakupienia subskrypcji AMP na Annual Maintenance Program właśnie dlatego, żeby ten system z pełną swoją funkcjonalnością na tym urządzeniu mógł działać. Urządzenia RX420 RDP czy 440 RDP wymagają dla wersji vSpace Pro Enterprise zakupienia licencji dostępowej dla urządzenia. Okej, więcej pytań nie mamy. Okej, no to dziękujemy za uwagę. Przepraszamy, że się trochę przyciągnęło, ale to jest życie. Ale mam nadzieję, że informacja, którą przedstawiliśmy, no, przyda się w przyszłości niedalekiej. I zapraszamy w takim razie na kolejną prezentację dokładnie za tydzień na temat bardziej zaawansowanych rozwiązań, tudzież na temat rozwiązań dla większych klientów.